Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś podsumowanie roczne roweru typu gravel marki Cube. Jest to Nuroad 2021 Pro. Tak on się prezentuje po roku czasu. Przepraszam, bo jestem z drogi i to nagrywam, więc pewnie będzie okurzony trochę. Ale myślę, że nie będzie tak tragicznie. No co, podsumowanie. Jak rower się spisał po roku czasu, ile przejechałem? Przejechałem na nim ponad 2000 km w różnych warunkach pogodowych, w deszczu, w słońcu, w ulewie raz było. I jak widać, rower spisuje się bardzo dobrze, nic mu nie jest, nadal na nim jeżdżę. Jakbym miał wymienić jego plusy i minusy, zacznijmy od minusów. Jak dla mnie ma dwa minusy. Pierwszy z minusów znajduje się tutaj. Są to hamulce. Ja nie będę mówił, że to są hamulce złe, ale też nie mogę powiedzieć, że to są hamulce dobre. To są TRP. Powiem tak, to są hamulce wystarczające. Ale czy one są dobre czy złe, ciężko mi jest ocenić. Wystarczają, ale szczerze mówiąc mogłyby być lepsze, mocniejsze i tak dalej. To jest pierwszy minus. Drugi minus to jest minus, z którym się zmagałem długi czas. Nie wiedziałem, co jest. Nagle mi w rowerze zaczęło coś stukać. Jakiś stukot metaliczny. I ciężko było po prostu zdiagnozować, skąd ten stukot dochodzi, dlaczego to stuka. No i wiadomo, po pogrzebaniu w internetach jedyną opcją, która przychodziła mi do głowy, to jest ten nieszczęsny, przez wszystkich znienawidzony Pressfit. Już byłem bliski kupowania sprzętu całego, tych kluczy do ściągania i wybijania tego Pressfitu, kupienia nowego supportu. I nagle sytuacja. Jadę sobie któregoś dnia i stwierdzam, że po prostu za nisko mam siodełko. Trochę chcę sobie je podnieść do góry. Noszę to siodełko do góry w domu. Następnego dnia wychodzę na rower. Jadę. Pierwszy kilometr, 2, czegoś mi brakuje. I mówię, kurde, zapomniałem z domu kluczy, telefonu. Nie, no mam wszystko przy sobie. I czegoś mi brakuje. Dalej się czuję jakoś dziwnie, niepewnie, jakbym czegoś zapomniał, jakby mi czegoś brakowało. Po jakichś 3-4 kilometrach dociera do mnie, że rower nie stuka. No i wielkie zdziwienie, no jak nie stuka? A gdzieś wcześniej na internecie przeczytałem, że komuś przez siodełko stukało. Wtedy przeczytałem, uznałem to za jakiś absurd, ja wiem, przez siodełko. No i tym sposobem doszedłem, co to stuka. Okazało się, że producent zastosował tutaj tego typu, czy to będzie widać, tego typu mocowanie sztycy siodełka. No i słabo to wyszło, szczerze mówiąc. Były bardzo słabe śruby dodane. Musiałem wymienić śruby na mocniejsze i cały myk polegał na tym, że po prostu jest tutaj też napisane, nie wiem, czy to będzie widać, że te śruby trzeba dokręcać. Jeden obrót jedynka, jeden obrót dwójka. Jeden obrót i z siłą, tak jak tutaj jest napisane, 5-6. Ja przykręcałem sobie na oczko, tu górną śrubeczkę dokręciłem, dolną też. Wszystko niby działa, ok, trzyma się. I to było powodem stukotania takiego właśnie metalicznego. To jest drugi powód, dla którego uznaję to jako minus. I to był bardzo duży minus. Nie wiem, jak jest w innych modelach, czy to tylko u mnie się tak działo. Jak jesteście posiadaczami takiego roweru bądź takiego mocowania, dajcie znać w komentarzach, czy u Was ten sam problem występował. Co mogę jeszcze powiedzieć? O hamulcach powiedziałem o tym mocowaniu sztycy. Teraz co? Opony, jak widać,
po 2000 chyba nie jest źle. Chyba nie jest źle. Z tej strony przerzutki, Tiagra. Wypowiedzmy się na temat. Ja bym powiedział, że to jest pancerna Tiagra. Miałem jedno szlifowanie asfaltu na tym rowerze. Uderzyłem prawą stroną. Uderzyłem przerzutką. Hak mi się wygiął prawie na... No w ten sposób, że dolne kółeczko od przerzutki zawadzało o szprychy. Przerzutka, jak widać, no ukurzona, bo ukurzona, ale nic jej się nie stało. Totalnie nic, nawet nie ma zarysowań. A hak został wygięty. Wymiana haka, no bo tamten już był po prostu bezużyteczny. Tutaj została trzaśnięta klamkomanetka. Pewnie to widać przy tym szlifowaniu. No i wiadomo, SPD ucierpiał. Poleciałem na tą stronę. Trochę się tam potłukłem, ale generalnie nic mi nie jest i nic mi nie było specjalnie. O, owijka też pewnie widoczna. Ucierpiała, także manetka to mi się przestawiła prawie 90 stopni w tą stronę przy tym uderzeniu. No, także widać pancerna ta Tiagra. No, spisuje się przerzutka ok. Piasty, no name. Nie wiadomo co to za piasty, ciężko się dowiedzieć. Strona producenta też nic konkretnego nie podaje na ten temat. Wszystko działa, nic nie bije. Nie podskakuje mi ten rower. Jak na razie jest ok. Mówię, to jest tylko 2000 km albo aż 2000 km przejechanych, bo jeszcze tam jeździłem sobie na swoim MTB, ale na tym generalnie ponad 2000 mam przejechane. I jestem zadowolony generalnie z roweru. Na pytanie dzisiejsze, jakby mi ktoś zadał, gdybym miał tą wiedzę, czy kupiłbym ten rower ponownie. No i tu Was muszę zaskoczyć. Tak, zdecydowanie kupiłbym ten rower ponownie. Dla mnie jest bomba, fajnie się na nim jeździ, naprawdę daje dużo fanu. Zupełnie coś innego niż przykładowy MTB czy jakiś inny rower. Dla mnie super się jeździ. 50/50 można powiedzieć, jeżdżę po takich właśnie gravelowych traskach, po asfalcie. Jakoś ciężko mi się było tu wyróżnić, gdzie więcej jeżdżę. 50/50 można powiedzieć. No może nie, 50/50. Tak bym to widział. Tak na nim jeżdżę i mówię, rower jeszcze jako tako wygląda. Jeździ się genialnie. No i mówię, jeśli bym miał jeszcze raz podjąć tą decyzję, czy kupić ten sam rower, to tak, kupiłbym ten rower mimo tych dwóch minusów, które no ten pierwszy był strasznie, ten drugi z tym siodełkiem strasznie irytujący. Po prostu jedziesz i ci stuka. No każdy kto jeździ i wie o co chodzi, to wie o czym mówię. No irytujące strasznie, ale doszedłem do tego, wymieniłem śruby. Za chwilę może jeszcze pokażę te śruby, jakie były od producenta. I po uzupełnieniu filmiku po prawej stronie śrubeczka od producenta, po lewej ta, którą ja kupiłem i zamontowałem w tym uchwycie na sztycę podsiodłową. Tak to wygląda. A jest bardzo po prawej stronie malutka, cieniutka i naprawdę nie trzymała tego siodełka tak jak powinna. Całej sztycy w zasadzie. Ktoś nawet mi w komentarzach któregoś dnia pisał, że producent sam doszedł do tego wniosku, że te śrubki są niewystarczające i wymieniał. Ja tam nie czekałem na jakieś wymiany producenta, po prostu poczytałem na forach. Też chłopak jeden miał taki problem. Kupił właśnie takie śrubki, napisał jakie to są śrubki, gdzie je można kupić. I mówię, wszystko działa. Kwestia była właśnie równego przykręcenia tych śrubek, ale to tak no dosłownie co do obrotu, nawet co do pół obrotu. Teraz nic nie stuka, wszystko jest elegancko, robi się kilometry, bardzo fajnie się jeździ, także polecam. Wiem, że wyszedł już model na rok 2022. Chyba jest już na GRX, jak się nie mylę, bo tak szybko przejrzałem, tylko rzuciłem okiem. Nie wiem dokładnie co się zmieniło, na pewno się zmieniła trochę kolorystyka i chyba jest GRX.
Także jak ktoś planuje, polecam, naprawdę warto. Myślę, że każdy będzie zadowolony. Tak, do pojeżdżenia sobie, mówię, stricte turystycznie, zabawowo, super sprawa. Ktoś się tam już do mnie dobija na ten licznik. Teraz będę musiał kończyć. Także jak obiecałem, taki filmik podsumowujący jest. Jest to już chyba generalnie ostatni filmik tego typu na temat tego roweru, bo już były chyba 2 czy 3. Myślę, że każdy, kto już coś chciał się na ten temat dowiedzieć, to się dowiedział. Ostatnio wpadły tu jeszcze lampeczki, oświetlenie. Naprzód to jest Sigma, z tyłu Knok. Może zrobię o tym jeszcze filmik, o tych 2 lampkach. Jakbyście chcieli, napiszcie w komentarzach, czy taki filmik Was by ciekawił, interesował, czy byście chcieli, żeby zrobić jakieś testy. No i to tyle, moi drodzy. No, tak to wygląda. Tyle chciałem się podzielić z Wami moimi odczuciami, bo to są, mówię, to są tylko i wyłącznie moje odczucia. Ja mam takie, ktoś może mieć inne. Dla mnie rower jest naprawdę fajny, super się jeździ, polecam, naprawdę polecam. Generalnie więcej chyba wad w nim nie było. Tak, to praktycznie same zalety. Siodełko bardzo fajne, wygodne. Tak jak mówiłem już na początku, że to jest dobre siodełko i to jest dobre siodełko. Bardzo fajnie się spisuje. Co tu jeszcze mogę więcej o nim powiedzieć? W zasadzie wszystko. Mówię, hamulce mogłyby być lepsze. One nie są złe, ale też nie są super. Są po prostu wystarczające, ale ciut mocniejsze. Kto wie, może zastanowię się nad jakąś zmianą. Na razie to wystarcza. Widelec karbonowy. Nie wiem, jak jest w modelu na 2022. Ten się spisuje też całkiem ok. Tłumi te drgania, chociaż i tak są jakieś samoloty. To tyle z podsumowania rocznego, bo przypominam, rok temu pod koniec sierpnia ten rower do mnie dotarł. Teraz mamy początek września, także mówię, minął rok czasu. Jedno szlifowanie zaliczone. Tak wyszło, a nie inaczej. Oczywiście jest mój błąd, moja głupota, mój totalny brak myślenia. No ale jestem cały, nic mi nie dolega. Rower jakoś przeżył, manetka będzie zmieniona, owijka też, ale to jeszcze nie teraz. Chcę się jeszcze cieszyć tą pogodą, która jest. Chcę sobie jeszcze wychodzić, jeździć i śmigać póki można, bo wiadomo, co to nasi politycy wymyślą za chwilę. Także Was ciepło pozdrawiam. Dzięki piękne, że wpadacie na kanał. Zostawcie łapkę, subskrypcję. Będę zobowiązany, to mnie bardzo motywuje. Z czasem jest gorzej, ale staram się jak mogę. Także do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.